Witam Was, moi drodzy. Dziś już z powrotem z naszego miejsca, z naszego warsztaciku nagrywamy. A dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo ważnym czymś, ponieważ wielu ludzi cały czas to nosi. Ma to wpojone już praktycznie od dziecka, że takie coś się nosi. Nawet kiedyś były takie cukierkowe rzeczy, które się już ubierało za dziecka. Pamiętam jeszcze dawno temu już się to nosiło. A niestety ma to troszeczkę, może troszeczkę większy, niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. O czym mowa? Która godzina? A czekaj, nie mam zegarka. Zegarek, moi drodzy. Tak jest. Dzisiaj troszeczkę o zegarku się skupimy. Jak zauważyliście, gdzieś chyba z 1,5 roku temu, przez dłuższy czas nosiłem sobie zegarek na ręce. Wiecie, to był pewien test, który po prostu robiłem. Mianowicie medycyna chińska mówi nam co? Medycyna chińska mówi nam, że mamy tutaj meridian serca, który przepływa przez lewą rękę. Nie powinno się nic na tej ręce nosić, takiego uciskowego i tak dalej, i tak dalej. A tym bardziej już jakichś zegarków, które są wyposażone w jakieś malutkie bateryjki, te starodawne takie, które miały jeszcze bateryjkę, które ten zegarek napędzała. A dziś mamy to już całkiem inny level, ponieważ dzisiaj to już mamy takie po prostu zegarki inteligentne, smart zegarki, tego typu rzeczy. No i właśnie ja byłem takim niedowiarkiem, że mówię, mówi to cały czas ta medycyna chińska o tym, że to niedobre. Mówię, przecież tyle ludzi to nosi. Jak to może być niedobre? To wszyscy by mieli jakieś tam problemy z tym. Więc co? Niedowiarek postanowił sprawdzić po prostu sam na sobie. Jak zauważyliście, nosiłem go dość długo. Niektórzy nawet mnie o to pytali, czemu to noszę. Tam za bardzo się nie udzielałem do tego tematu, ponieważ to był po prostu test mój prywatny, który chciałem sprawdzić działanie tego na nasz organizm. Jak to właściwie wygląda. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o tą całą elektronikę, o to promieniowanie, które tam w tym wszystkim jest. Oczywiście to jeszcze pogarsza tą całą sytuację, ale wiecie, sam ucisk tutaj na tej ręce, że coś tam jest spięte, już też jest bardzo niekorzystne na to wszystko. I to medycyna chińska mówi o tym po prostu już od wielu, wielu lat, żeby tego nie robić. Paradoksem jest tylko to, że większość tych zegarków napływa z Chin, ponieważ tam są produkowane. To jest właśnie taki paradoks tego wszystkiego. Ale niestety. Dobra, może przejdźmy do tego, jak ten test mój wyglądał. A więc postanowiłem, że kupię coś takiego, taki zegarek właśnie inteligentny, który tam badał wszystko, masę tam, temperaturę ciała, sen ci mierzył, kroki ci mierzył, masę różnych rzeczy, tam to wszystko robiło naprawdę sporo i wiadomości potrafiły przychodzić na to i mogłeś zadzwonić i kupiłem taki po prostu już lepszy, nie kupiłem tego najtańszego, tylko kupiłem taki z wyższej półki, który miał też ceramiczny tył. Bo jak się w elektryce uczyło, to ceramika jest, wiecie, izolatorem i troszeczkę tam blokuje ten cały przepływ tego prądu, promieniowania i tak dalej. To po prostu izolator. To każdy elektryk powinien wiedzieć, dlatego na słupach też są właśnie takie ceramiczne grzybki elektryczne, które tam to oddzielają od tego wszystkiego. To są po prostu izolatory. No i on miał taki ceramiczny tył. No i zacząłem go sobie nosić. Na początku za bardzo nic takiego się nie działo. Minął miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. I w końcu gdzieś tak po 9 miesiącach noszenia tego zegarku, uwaga, dopiero po 9 miesiącach noszenia go, nagle zauważyłem, że mam jakieś różne dziwne wahania pulsu. Ten puls zaczął po prostu sobie biegać do góry, na dół, do góry, na dół. Pomimo, że siedziałem nawet, to zaczęły się jakieś takie różne dziwne wyskoki. Później jeszcze po jakimś czasie to się zaczynało jeszcze bardziej pogarszać, ponieważ kiedy siedziałem, moi drodzy, jakoś tam w spoczynku, to mój puls potrafił wylecieć nawet gdzieś tam do 112, 120 w pozycji siedzącej, gdzie nic nie robiłem. Puls 112, 120. Ja nigdy w życiu nie miałem takiego wysokiego pulsu. Kiedy zaczynałem coś robić, to było jeszcze gorzej, bo to już leciało nawet gdzieś tam do 170 ileś. I to nie tak, żebym robił naprawdę coś mocno, żebym się naprawdę przemięczał, czy jakieś sporty ekstremalne. Nie, normalne rzeczy, które robiłem, gdzieś tam drzewo przynieść tego, jakieś tam drzewo porąbać tego.
takie normalne rzeczy, których nigdy nie miałem takiego wysokiego pulsu. Też i przez te 9 miesięcy wcześniej, gdzie go nosiłem, bo to cały czas tam mierzało i widziałeś to non stop cały dzień, ci to pokazywało ten puls, to się po 9 miesiącach po prostu zaczęło. Dobrze, tutaj żeby jeszcze nie wyjść na gołosłownego, macie po prostu z tej aplikacji, tutaj się cofnąłem, o widzicie lipiec 2022, patrzcie sobie po prostu na te pulsy, jak to tutaj wszystko po prostu wyglądało, jak to po prostu skakało cały czas do góry, na dół, do góry, na dół. Były też dni, że był troszeczkę spokojniej, ale no naprawdę było bardzo dużo takich wyskokowych dni, gdzie naprawdę nic nie robiłem, a po prostu leciało, no i dalej już nic nie ma, nie? I tutaj macie to po prostu, także to widzicie, że ten puls po prostu tutaj u mnie przez ten czas szalał, kiedy to wszystko nosiłem. Później, żeby było jeszcze śmieszniej, doszły do tego arytmie serca. Tak znikąd, nagle ci tam jakby serce wypadało z rytmów, plp, 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 sobie tam po prostu szalało w tym wszystkim i no było to nieciekawe, bo zdarzało się to coraz częściej, coraz częściej. Raz miałem nawet taką sytuację, że gdzieś weszłem na 6. piętro, to puls to już totalnie odleciał w kosmos wtedy, a arytmia serca to trzymała mi się tam już chyba gdzieś wtedy z 15 minut, moi drodzy. I już w pewnym momencie tak sobie myślę, mówię, chyba nie wskoczył z powrotem do tych rytmów, wiesz, tam zacząłem sobie układać mantrę serca w rękach i tak dalej, no i w końcu po 15 minutach jednak wskoczyło to z powrotem. Bardzo nieprzyjemne uczucie, bo tak siedzisz i ci cały czas coś tam przeskakuje w tym wszystkim, więc było to bardzo, bardzo po prostu nieprzyjemne doświadczenie. Oczywiście do testów raz miałem, raz nie miałem absorber, jednak tutaj, no kiedy go miałem, no to tam to było ciut niżej, ale nie wracało to z powrotem do takiej normy. Dlaczego? No bo jest cały czas ten ucisk tutaj na tej ręce, który też na ten meridian niestety działa. Mogę tam sobie te promieniowanie neutralizować z tego, ale dalej ten ucisk tutaj po prostu na tej ręce cały czas siedział z tego zegarka. No i to jest też właśnie bardzo, bardzo niekorzystne. No cóż, moi drodzy, ten test może nie był taki najlepszy, że coś takiego zrobiłem. Nie był to najkorzystniejszy może dla mnie test, ale no cóż, najlepsze są po prostu takie testy, które robimy sami na sobie. Gdzie to możemy po prostu sami sprawdzić, zobaczyć, czy to rzeczywiście ma wpływ. Ja akurat w tym przypadku, no nie wierzyłem do końca w to, powiem szczerze, że do końca w to nie wierzyłem. No i musiałem się po prostu paskudnie o tym przekonać, że jednak jest tutaj jakaś prawda na rzeczy z tym wszystkim, że jednak ma to jakieś działanie na nasz organizm, noszenie czegoś takiego i no, wiecie, to jest po prostu taki test, który z jednej strony mógłbym powiedzieć, że go troszeczkę żałuję, że go zrobiłem, ale z drugiej strony nie do końca, ponieważ dzięki temu mogę zrobić taki film i może akurat komuś pomogę, kto też coś takiego będzie mieć. Bo może zdejmie zegarek i mu się sytuacja polepszy. Nigdy nie wiadomo. Warto spróbować. To po prostu nic nikogo nie kosztuje spróbowanie czegoś takiego. Ja nie mówię teraz absolutnie o tym, żeby jakieś tam odstawiać jakieś medykamenty czy coś. Nie, to wszystko zostawcie, co wam lekarz przepisał, sobie śmiało dalej bierzcie, bardzo fajnie, bo taki lekarz wie, co robi i wie, co tam przepisuje wam. Także to sobie śmiało wszystko po prostu dalej bierzcie, ale zdejmijcie tylko zegarek. To was nic nie kosztuje. No może kosztuje was to, że się okaże, że jednak wam to szkodziło, no to będą pieniądze wyrzucone w błoto, że ten zegarek kupiliście, to też i u mnie się stało. Ale no cóż, warto sprawdzić. Miesiąc, 2, 3 go ściągnąć, zobaczyć. Dlaczego miesiąc, 2, 3? Ponieważ ja go ściągłem w końcu, miałem już tego dość. I po 2 miesiącach dopiero wszystko wróciło do normy. Po 2 miesiącach, moi drodzy. Tam codziennie już to powoli lepiej było, ale jednak 2 miesiące dalej to trwało, zanim to wszystko do normy wróciło. Co znowu było jeszcze bardzo, bardzo śmieszne, ponieważ w nocy, kiedy spałem, to znowu puls mi strasznie spadał na dół. Gdzieś do 40, do 30. Także no naprawdę był ten puls totalnie rozchwiany. W ciągu dnia szalał, a w nocy totalnie spadał gdzieś tam na dół. No, gdzie było to po prostu no, szaleństwo, jedno wielkie szaleństwo, które się tutaj działo w moim organizmie. To był jeden wielki, totalny chaos.
który siedział. I dopiero po 2 miesiącach wszystko wróciło do normy, kiedy go nie nosiłem. I w tamtym roku, jak wyjeżdżaliśmy do Holandii, w ten dzień, teraz uwaga, w ten dzień, co wyjeżdżaliśmy do Holandii, ja sobie mówię, a wiesz co, bo ja wtedy wsiadłem za kierownicę, mówię, pierwszy kawałek ja pojadę, wiesz co, ubiorę sobie go jeszcze, ten zegarek, mówię, że nie tam tylko na tę chwilę, że będziemy jechać, jakby ktoś dzwonił czy coś, to będę widzieć kto, ten, tego. Moi drodzy, ja go założyłem na siebie i w tym momencie tak jakby mi ktoś mózg wyłączył. Ja się nie mogłem na niczym skupić, ja się nie mogłem skupić na jeździe autem. Ja nawet po prostu już nawet nie wiedziałem, gdzie jadę, ale jadę. Dosłownie totalny chaos w głowie, który mi się wtedy stał. Dosłownie jakby ci ktoś wyłączył mózg. Po prostu nic. Ja mówię, w tym samym momencie mówię do żony, mówię, ja zjeżdżam na bok, ty musisz dalej jechać autem, ja nie jestem w stanie pojechać dalej autem. Zjechałem na bok, przesiedliśmy się, zdjąłem zegarek, po godzinie to dopiero wróciło u mnie do normy. Po 1 godzinie. Dlaczego teraz coś takiego się stało? Dlaczego to się stało dopiero po 9 miesiącach? Moi drodzy, każdy z nas ma swoją tolerancję, które pewne rzeczy zniesie. To jest też wiadome dla telefonów, dla smartfonów, też to jest wiadome, dla masztów, promieniowania i tak dalej, to jest też wiadome, że każdy ma swoją tolerancję. Tyle i tyle czasu wytrzyma organizm. U mnie ta tolerancja się skończyła 9 miesięcy po noszeniu go, czyli dokładnie 9 miesięcy mogłem z tym wytrzymać i wtedy się skończyła ta tolerancja. W tym momencie powinienem przerwać ten test, kiedy zauważyłem, że coś tam się dzieje, ale też i troszeczkę za późno sobie kropki powiązałem, bo na początku, no co jest, zepsuł się czy co? Pożyczyłem nawet od kogoś innego, drugi wymieniliśmy się na 2-3 dni, dalej to samo było na innym. Także u mnie się to jest, no, przeciągłem go po prostu za długo ten test, bo już było bardzo, bardzo źle w pewnym momencie i dlatego to też trwało dłużej. I dlaczego teraz takie coś się stało, kiedy go założyłem? Bo i puls poleciał do góry. Po tym dłuższym czasie, kiedy go nie nosiłem, bo wtedy go nie nosiłem chyba 3 miesiące już, gdzieś tak plus koło tego, czyli 3 miesiące gdzieś miałem przerwę i po tych 3 miesiącach go założyłem z powrotem. I wtedy wystąpił właśnie ten taki chaos totalny. Dlaczego to się tak stało? Moi drodzy, nasz organizm zapamiętuje pewne rzeczy, zapisuje to sobie jak gdyby w komórkach, że to coś tam było nie okej. I w tym momencie, kiedy ja go znowu ubrałem, organizm to od razu szczytał, że znowu przyszło to coś niedobrego na moją rękę i po prostu dostał jak gdyby takiego momentalnego szoku w tym wszystkim. I tu od razu praktycznie no wszystko naraz się zwaliło na ciebie, takie żebyś to od razu powiązał, to też natura ci daje takie znaki, żebyś to też powiązał ze sobą, że coś jest nie tak. I dlatego to właśnie tak przychodzi. I dlatego tak samo jest z jedzeniem. Kiedy coś wyrzucamy z diety, załóżmy chleb, przestaniemy go jeść na 3-4 miesiące i później zjemy sobie znowu go i najlepiej wtedy zjeść parę krowek od razu, to wystąpi ci taki efekt, że hej, to ci tak organizm da podpalić, że już więcej nie będziesz mieć ochoty, żeby to jeszcze raz próbować. Bo do tego czasu twój organizm to znosi, ale jak nagle przestaniesz, wyizolujesz to, a później po jakimś czasie wrzucisz to z powrotem, to organizm ci da takiego kopa, że od razu ci się w głowie oświeci, że coś jest nie tak. I tak jest praktycznie z każdym produktem, który nie jest dla nas dobry, a który my jemy. I to samo miało właśnie tutaj miejsce z tym zegarkiem. Tak jak mówię, to nie kosztuje nikogo nic. Jeżeli ktoś tam ma takie jakieś dziwne problemy, zdjąć, pochodzić, miesiąc, 2, 3. Oczywiście wszystkie lekarstwa trzymamy tak jak były dane, żeby nie było, że tutaj komuś coś mówię, żeby czegoś nie brał, bo tak nie jest. Zostawiacie to wszystko jak jest, tylko zdejmujecie zegarek i sobie obserwujecie, co się dzieje. Proste. Tyle. Nic to więcej nie kosztuje. Wiem, że będzie na początku głupio, bo mi później też jak się przyzwyczaiłem do niego, to no było coś takiego, był taki efekt. Parę razy się zdarzyło, że no czekaj, nie mam. Że człowiek jednak, no, ta główka się przyzwyczaja do pewnych rzeczy i później, kiedy nagle tego brakuje, to jednak czegoś brakuje. Ale efekt po prostu był bardzo, bardzo niefajny. Także no, taki test, który ja wykonałem sam na sobie, mam nadzieję, że komuś to pomoże, takie poświęcenie, no bo to było rzeczywiście już praktycznie bardzo chamskie poświęcenie, że aż tak musiałem się doprowadzić do takiego czegoś, bo w pewnym momencie już się zastanawiałem, no, czy to w ogóle jeszcze wróci kiedykolwiek do normy po tym. Do takiego stopnia doszło, także no, było nieciekawie po prostu z tym wszystkim. No
zdjąłem, święty spokój, nie? Także organizm pokazał po prostu, to jest B, tego nie wolno nosić, dlatego ja też tak rzadko noszę ze sobą telefon. Jak gdzieś wychodzimy, to mam go tam jakoś tak przy sobie, ale gdzieś tu wychodzę na ogród czy coś, to nie biorę nigdy telefonu ze sobą. Niekiedy się ktoś tam do mnie dobija, dzwoni, a ja jestem gdzieś na ogrodzie, ja nie mam telefonu ze sobą, nigdy go nawet ze sobą nie biorę, leży po prostu, nie ruszam. W samochodzie to samo, jest tam na magnesie przyczepiony, nie ruszam, nie chcę go mieć koło siebie, nie chcę tam dalej koło mnie siedzi od tego, ale nie noszę po prostu. I też nigdy w życiu nie nosiłbym go tutaj, na takie kieszonce, bo ja takiego pana znam. Może ktoś, kto zna niemiecki, będzie kojarzył. Był nazywany The Knochenbrecher XXL Ostfriese. Bardzo dobry koleś, potrafił tak nastawiać stawy i wszystko zwierzętom i ludziom, że to jest głowa mała, naprawdę specjalista jakich mało, gdzie zapraszany był tam i do Ameryki, do naprawdę bardzo ciężkich przypadków. Nosił całe życie telefon tutaj. Wiecie, że zmarł na serce? No, znaleziono go po prostu pewnego dnia w toalecie i tyle. Tak się to skończyło. Ale zawsze co widziałem, to zawsze nosił tutaj telefon w tej kieszonce. Bardzo głupi pomysł, żeby go nosić. Zresztą w spodniach w kieszeni dla mężczyzn też nie jest to najlepsze, bo później się kłania bezpłodność. No, bo są ugotowane jajka na twarde, jak to się mówi. Tak to kolokwialnie można powiedzieć, no niestety. Także no, miejcie to po prostu na uwadze, takie moje doświadczenia. Tak jak mówię, wyszło jak wyszło, jest jak jest. Troszkę absorber w tym pomagał, ale na ucisk ci na to nie pomoże, także no tutaj nie ma po prostu zmiłuj na to, bo jednak był to ucisk mechaniczny. Niektórzy mówią, a bo ja noszę leciutko, ja go tak nie mam na tym, że on mi tak tylko lata. Ale jednak on tam lata, on cały czas dociska gdzieś, nawet gdzieś się oprzesz, zmieni się układ ręki, on się zsunie niżej. To się nie da po prostu tego ominąć, ten ucisk zawsze będzie i tego, także nawet nie pomoże, że on jest leciutko zapięty. To jednak robi po prostu swoją robotę. Także i dlatego od tego dłuższego czasu już nie widzicie mnie z zegarkiem na ręce. W pewnym momencie głupio to wyglądało, bo jak go ściągłem, to było gdzieś środek lata i miałem tutaj taką białą plamę od tego zegarka, cała ręka opalona na brązowo, a tu taka biała plama, no wyglądało to naprawdę troszeczkę no cóż, nie będę już się wypowiadać dalej. Także moi drodzy, tyle na dziś. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj też cały czas trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w tym konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Tam możecie sobie zakupić cokolwiek byście nie chcieli, wpisać w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem, a następnie do 24 grudnia zostawić jakąś fajną historię gdzieś tu w komentarzach wpisaną po prostu, a my 24 będziemy kogoś po prostu wybierać, kto taką najfajniejszą, najciekawszą czy najśmieszniejszą historię napisze o danym produkcie, który zakupił i ten ktoś otrzyma bon na 15 000 złotych do tego sklepu właśnie, gdzie te produkty te wszystkie stamtąd są. Będziecie mogli sobie kupić wszystko, co chcecie. Bon oczywiście opłacony z podatkiem już, że na czysto dla was, także tyle na dziś. Trzymajcie się.